Kiedy wiewiórka się zatrzymuje i patrzy na ciebie, co tak naprawdę widzi? Czy to w ogóle jest widzenie, tak jak ty to rozumiesz? Czy może coś o wiele bardziej skomplikowanego? Nie człowieka takiego, jakim sam siebie wyobrażasz. Jej oczy działają zupełnie inaczej niż twoje. I świat, który postrzega, jest o wiele dziwniejszy niż mógłbyś przypuszczać. Gdy to zrozumiesz, jej reakcje na ciebie zaczną nabierać sensu, a ty poczujesz niezwykłą więź. Nalej sobie czegoś ciepłego. Usiądź wygodnie przy oknie wychodzącym na ogródek i zacznijmy tę fascynującą podróż, a potem nic. Patrzysz na nią, ona patrzy na ciebie i nagle dociera do ciebie, że wszystko, co myślałaś, może być dalekie od prawdy. To uczucie, jakby ziemia usuwała ci się spod stóp, prawda? Miałaś rację przez cały ten czas, że czułaś coś podczas jej spojrzenia. Może być dalekie od prawdy. Witajcie ponownie na kanale Sekrety Wiewiórek, gdzie razem przyglądamy się małym, dzikim życiom, które dzielą z nami nasze ogrody i działki. Dziś z tego samego okna, z kubkiem gorącej kawy, obserwuję te same sylwetki przemykające między jabłoniami i wciąż mnie zaskakują. Dziś dowiemy się, co wiewiórka naprawdę widzi, kiedy na nas patrzy i dlaczego ta wiedza zmieni każde wasze przyszłe spotkanie z nią. Zostańcie ze mną do końca, bo 7. punkt to absolutny przełom, a 8. pozostanie z wami na zawsze, zmieniając każde przyszłe spotkanie. 1. I tu zaczyna się prawdziwa podróż. Przygotuj się, bo świat, który za chwilę zobaczysz, wywróci twoje dotychczasowe postrzeganie do góry nogami. Nawet gdy stoi do ciebie tyłem, może cię widzieć. Najpierw trzeba zrozumieć, że oczy wiewiórki nie są umieszczone tak jak nasze. Nasze patrzą do przodu. Jej oczy są wysoko po bokach głowy. Badacze wykazali, że takie ułożenie daje zwierzętom ofiarom niezwykłą przewagę. Dzięki bardzo szerokiemu polu widzenia mogą dostrzec prawie wszystko wokół jednocześnie. To zmienia wszystko w waszych spotkaniach. Jeśli stoi tyłem i wydaje się zajęta szyszką pod starą jabłonią przy drewnianym płocie, nie zwracając na ciebie uwagi, może przez cały czas obserwować cię kątem oka. Ten moment, gdy myślisz, że ją podchodzisz od tyłu, prawie na pewno nią nie jest. Myślałaś, że to sekret. Ona cię widziała. Po prostu wybrała, żeby nie reagować. Ten sekret. Ona nie widziała. Po prostu wybrała, żeby nie reagować. To jest jej sekret. I gdy to zaakceptujesz, coś pięknego się zmienia. Większość frustracji znika. Nigdy jej nie podchodziłaś niezauważona. Jedyne pytanie brzmi, co o tobie postanowiła po tym, jak cię zauważyła. Ale to nie wszystko. Każda kolejna wskazówka, którą poznasz, to mały oręż przeciwko wszystkiemu, co myślałaś, że wiesz. 2. Widzi świat w innych kolorach. Drugie zaskoczenie to fakt, że kolory, które ona widzi, nie są tymi samymi, co ty widzisz. Badacze odkryli, że wiewiórki nie rozróżniają pełnego spektrum barw i szczególnie słabo widzą czerwień. Dla niej nasze ogniste czerwienie nie są tak uderzające. Jej świat jest bardziej skłonny ku żółcieniom, błękitom i miękkim szarościom. Podobnie jak polska jesień, gdy liście tracą swój ogień i stają się złoto-brązowe, tak widzi wiewiórka przez cały rok. Dlatego ta jaskrawo-czerwona kurtka, którą nosisz każdego ranka wychodząc na działkę, może wcale nie wyglądać dla niej jaskrawo. Może prawie wtapiać się w zielenie i brązy jesiennego sadu za drewnianym płotem. Ona nie rozpoznaje cię po kolorze. Rozpoznaje coś zupełnie innego i zaraz zobaczymy co. I właśnie wtedy zaczynasz rozumieć, jak bardzo różni się jej świat od twojego. 3. Widzi ruch znacznie lepiej niż szczegóły. Jej oczy są niezwykle czułe na ruch. Badacze zajmujący się zwierzętami ofiarami wykazali, że ich systemy wzrokowe priorytetowo traktują wykrywanie ruchu, bo właśnie ruch najbardziej zdradza drapieżnika. Dlatego osoba stojąca całkowicie nieruchomo może niemal zniknąć z jej pola uwagi, a osoba, która nagle się poruszy, natychmiast wywołuje alarm. Te niezauważalne ruchy, sięgnięcie po kubek z kawą, podniesienie ręki do twarzy, mogą spaść w jej pole widzenia jak sygnał alarmowy. Ci, których wiewiórki dopuszczają najbliżej, to prawie zawsze ci, którzy ruszają się najmniej. Ci, których wiewiórki dopuszczają najbliżej, to prawie zawsze ci, którzy ruszają się najmniej. Największe niebezpieczeństwo dla wiewiórki pochodzi z góry. Jastrzębie i puszczyki patrolujące polskie niebo spadają z otwartej przestrzeni. Badacze odkryli,
że jej oczy są szczególnie dobrze przystosowane do obserwowania świata nad nią. Może skanować niebo w poszukiwaniu zagrożeń, nie podnosząc głowy ani nie przerywając tego, co robi. Ma nawet naturalny filtr w oczach, który łagodzi oślepiające błyski słońca, pomagając jej patrzeć w górę bez oślepienia. Dlatego otwarta przestrzeń między starą chatą a drewnianym płotem z desek sprawia jej niepokój, a zaciszny kąt przy krzewie czarnej porzeczki natychmiast ją uspokaja. To nie ziemia ją niepokoi, ale niebo nad nią. Zostań ze mną, bo 5. punkt wyjaśnia, jak naprawdę cię rozpoznaje. 5. Rozpoznaje twój kształt i sposób poruszania się. Skoro nie może polegać na kolorze i skoro drobne szczegóły nie są jej mocną stroną, jak cię rozpoznaje? Odpowiedź jest taka, że czyta twoją sylwetkę i twój ruch. Badacze odkryli, że zwierzęta uczą się identyfikować poszczególne osoby po ogólnym kształcie, postawie i szczególnym rytmie ruchu. Dla twojej wiewiórki jesteś znajomym konturem ze znajomym krokiem. Zna twoją wysokość, sposób w jaki trzymasz ramiona, prędkość i huśtawkę twojego kroku. Kształt, jaki tworzysz na tle nieba, gdy wychodzisz przez furtkę na działkę wczesnym polskim rankiem, to jest twoja tożsamość w jej świecie. Jest w tym coś cicho wzruszającego. Nie zapamiętała twojej twarzy tak jak przyjaciel. Zapamiętała cały twój poruszający się kształt, zbudowany przez wiele poranków przy karmniku, aż twój konkretny zarys, pojawiający się w ogrodzie, zaczął dla niej coś znaczyć. 6. Jej oczy są stworzone do skoku. Jest jedna rzecz, którą jej wzrok robi zadziwiająco dobrze. Badacze opisali niezwykłą dokładność, z jaką wiewiórki oceniają odległość przed skokiem. Zbierają informacje o przerwie przed nimi i gałęzi po drugiej stronie, zanim zdecydują się na skok. Oblicza odległość, kąt, sprężystość gałęzi i własne lądowanie w ułamku sekundy. Dziesiątki razy dziennie nad sadami i starymi jabłoniami. Kiedy widzisz ją lecącą między drzewami i lądującą idealnie na gałęzi, jesteś świadkiem jednego z najsubtelniejszych przykładów oceny wzrokowej w całym ogrodzie. 7. Przygotuj się na najbardziej wstrząsającą prawdę. Ze wszystkich rzeczy, które wiewiórka widzi, patrząc na ciebie, jeden szczegół jest ważniejszy niż wszystkie inne. I to on decyduje o wszystkim. Twoje oczy. Badacze odkryli, że dzikie zwierzęta są bardzo wrażliwe na kierunek ludzkiego spojrzenia i że ta wrażliwość jest głęboko zakorzeniona. Są wyraźnie bardziej spięte, gdy patrzymy na nie bezpośrednio i spokojniejsze, gdy nasze oczy skierowane są gdzie indziej. 2. Skierowane do przodu oczy wpatrzone w nią to starożytna sygnatura. Podpis drapieżnika, który wybrał cel. Więc gdy patrzysz na nią i marzysz, żeby podeszła, możesz nieświadomie wysyłać właśnie ten sygnał, który ma największe szanse ją odpędzić. Miękkie spojrzenie i delikatne odwrócenie ciała to mała zmiana, która może bardziej uspokoić dziką wiewiórkę niż jakiekolwiek jedzenie. Zmienia to wszystko, co ona w tobie postrzega. Z kształtu przypominającego drapieżnika w coś nieszkodliwego, stojącego spokojnie przy starym płocie z desek wcześnie rano. 8. Co naprawdę widzi, gdy na ciebie patrzy? Oto odpowiedź na pytanie, które zadałyśmy na początku. Wiewiórka zatrzymuje się i kieruje na ciebie te ciemne oczy. Nie widzi ciebie takiego, jakim widzisz się w lustrze. Widzi coś dużego. Szeroki kształt w miękkich, pastelowych tonach. Kontury znajome, ruchy powolne i znane jej. Czyta twoje oczy. Śledzi twój krok. I porównuje to z każdym spokojnym porankiem, który jej dałaś przy karmniku obok starej chaty, gdy mróz jeszcze trzymał i bociany jeszcze nie wróciły. Z kształtów i ruchów, z ciepłych jesiennych poranków przy kawie, kiedy liście z gruszy leżały mokre na ścieżce. Tworzy się coś niezwykłego, coś głębokiego. Ona poznaje cię nie po twarzy, nie po kolorze ubrania, ale po tym całym znajomym wzorze, który cierpliwie budowałaś przez wiele dni, każdą spokojną chwilą. W świecie, który jest zbudowany wyłącznie na wykrywaniu zagrożeń, ona patrzyła na ciebie raz po raz i powoli oceniała. Bezpiecznie. Następnym razem, gdy wiewiórka się zatrzyma i jej oczy skupią się na tobie, poczujesz coś zupełnie nowego. Pamiętaj, że jesteś widziana, ale tym razem to ty widzisz świat jej oczami. Stałaś się kształtem, który ona zna i którego się nie boi. Z sylwetki przypominającej zagrożenie w kontur.
przy którym można spokojnie zjeść szyszkę pod starą jabłonią. Być widzianą przez dzikie stworzenie to jedno. Być widzianą wielokrotnie i powoli rozumianą to coś zupełnie innego. I jest to jeden z najcichszych zaszczytów, jakie oferuje natura. Nie zapominajcie o tym nowym darze percepcji, który teraz posiadacie. To wasz eliksir, wasza zdolność do widzenia świata oczami, które nigdy wcześniej nie były wam dostępne. Napisz w komentarzu o wiewiórce, która patrzy na ciebie w twoim ogrodzie. Nie zapominajcie zasubskrybować i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Sekrety Wiewiórek.